lepiej wykorzystać 2 dni we Wrocławiu, zaraz sami zobaczycie. Jeśli przyjedziecie do Wrocławia autobusem lub pociągiem, to prawdopodobnie wysiądziecie tu, na zabytkowym dworcu głównym. Jest on blisko do Starego Rynku. To największy dworzec Wrocławia. Jest jednocześnie wyjątkowym wrocławskim zabytkiem, jak i centrum życia podróżnych. Stacja Wrocław Dworzec Główny została wybudowana według projektu niemieckiego architekta Wilhelma Grapowa w drugiej połowie XIX wieku. Była ona największym dworcem w ówczesnych Niemczech, jak i w całej Europie. Dworzec jako pierwszy w Niemczech zyskał wtedy przydomek główny. Z zewnątrz przypomina bardziej rozłożyste neogotyckie zamczysko niż stację kolejową. Spacer po dworcowych wnętrzach pozwala nacieszyć oczy bogactwem detali pochodzących z różnych etapów rozbudowy dworca. Gmach dworca jest jednym z nielicznych we Wrocławiu przykładów stylu tudorskiego. Do jego budowy zużyto 7 milionów cegieł i ponad 1 milion ton cementu. 8 stycznia 1967 roku zginął tu znany aktor Zbigniew Cybulski, kiedy próbował wskoczyć do pociągu do Warszawy. Wrocław jest historyczną stolicą całego Śląska. To trzecie pod względem liczby ludności miasto w Polsce. Leży nad rzeką Odrą i 4 jej dopływami. Zacznijmy więc zwiedzanie od samego centrum. Rynek we Wrocławiu to jeden z największych rynków staromiejskich Europy, z największymi ratuszami w Polsce. Kiedy się tu znajdziecie, najbardziej przyciąga wzrok budynek starego ratusza. To późnogotycki budynek. Powstał od schyłku XIII wieku aż po wiek XVI. To jeden z najlepiej zachowanych historycznych ratuszy w Polsce. Zarazem jeden z głównych zabytków architektonicznych Wrocławia. Ratusz to dwukondygnacyjny, podpiwniczony, trójtraktowy budynek na planie wydłużonego prostokąta z wieżą i kilkoma przybudówkami. W piwnicy Starego Ratusza znajdziecie jedną z najstarszych restauracji w Polsce i w Europie. Nazywa się ona Piwnica Świdnicka i jest tutaj od 1273 roku i działa do dziś. Swoją nazwę wywodzi od miasta Świdnicy, skąd pierwotnie sprowadzano do niej jęczmienne piwo. Na mocy przywileju nadanego przez Henryka IV Probusa, piwa ważone poza Wrocławiem wolno było podawać jedynie w piwnicach ratuszowych. Kiedyś domom nie nadawano numeru, więc jeśli chciano powiedzieć swój adres, trzeba było powiedzieć nazwę swojej kamienicy. Na przykład ta nazywała się Pod Złotym Słońcem. Szczególnie strona zachodnia rynku, zwana także stroną 7 elektorów, może się poszczycić największą liczbą świetnie zachowanych renesansowych zabytków. A właśnie w kamienicy Pod Złotym Słońcem znajdziecie Muzeum Pana Tadeusza, gdzie jest oryginalny rękopis tej książki. Kamienica była też miejscem kwaterowania najważniejszych gości: króla Czech Władysława Jagiellończyka, cesarza Rudolfa II oraz Ferdynanda II. Doskonały stan budynków wynika z faktu, że praktycznie nie ucierpiały one podczas II wojny światowej. Pomimo wielkich zniszczeń Wrocławia podczas II wojny światowej, stary ratusz
jest jednym z najlepiej zachowanych w Polsce. Te dwie urocze kamieniczki to pozostałość po starej zabudowie, a nazywają się Jaś i Małgosia. I choć ich nazwa jest bardzo sympatyczna, tak samo jak ich wygląd, to muszę was zmartwić, bo to brama cmentarna. I kiedyś za nią leżał cmentarz. Rynek stanowił kiedyś jedno z niewielu dozwolonych miejsc handlu detalicznego na terenie Wrocławia. Na środku rynku, poza starym ratuszem, wzniesiono 3 duże budynki handlowe. Dom kupców, smatrus, w którym handlowano pieczywem oraz obuwiem, oraz dom płócienników. Ponadto rzędy kramów bogatych i kramów płócienników oraz dom wielkiej wagi. Część z nich rozebrano w 1859 roku i wybudowano nowy ratusz. Na Starym Rynku znajduje się też pręgierz. Zanim wybudowano ratusz, sądy odbywały się pod gołym niebem na placu. Potem ustawiono tu pręgierz, gdzie wykonywano karę chłosty, ale również wylewano fałszywe wino lub wystawiano na widok publiczny obcięte złoczyńcom dłonie. Zresztą nieopodal była też szubienica oraz tak zwana buda wariatów, klatka, w której zamykano wszystkich, którzy zakłócali ciszę nocną, pijaków i ulicznice. Stoi tu też pomnik Aleksandra Fredry, przeniesiony z Lwowa do Warszawy, a następnie do Wrocławia. A na wrocławskim rynku zawsze coś się dzieje. Obok Starego Rynku znajdzie się plac solny, na którym kiedyś między innymi sprzedawano sól i stąd jego nazwa, a teraz przez cały rok można tutaj kupić kwiaty. To bardzo stary plac, powytyczony w 1242 roku po najeździe mongolskim. Pod częścią placu solnego znajduje się schron zdolny pomieścić 300 osób. Jedno z wejść znajduje się obecnie w damskiej toalecie podziemnej. Możecie tu też zobaczyć rzeźbę przypominającą płomyk ognia. To mała iglica symbolizująca nawiązanie do wydarzeń z 1453 roku, kiedy to pod wpływem płomiennych kazań Jana Kapistrana wrocławscy mieszczanie palili tu przedmioty uznane za zbyt wystawne. Przejdziemy teraz 15 minut spacerkiem na wschód od Starego Rynku do Parku Juliusza Słowackiego, gdzie znajduje się jedna z największych atrakcji Wrocławia. To następna wielka atrakcja Wrocławia, tym razem dosłownie, bo to największy istniejący obraz w Polsce – panorama racławicka. Budynek muzeum, w którym wystawiony jest obraz, rozpoczęto budować w 1961 roku, ale dopiero w 1985, po wielu latach przygotowań, zaproszono pierwszych zwiedzających. Panorama racławicka powstała we Lwowie w latach 1893 do 1894 pod kierownictwem Jana Styki i Wojciecha Kostaka. Obraz przedstawia zwycięstwo wojsk polskich nad wojskami rosyjskimi w bitwie pod Racławicami w 1794 roku. To jeden z epizodów insurekcji kościuszkowskiej. Ten niesamowity obraz został namalowany na płótnie żaglowym sprowadzonym z Belgii i rozpięty na specjalnym stalowym rusztowaniu sprowadzonym z Wiednia. To jest przepiękne. Ma niesamowite wymiary przestrzeni malarskiej o długości 114 oraz wysokości 15 metrów. To aż 1800 metrów kwadratowych tkaniny,
a do zagruntowania płótna zużyto aż 750 kg farby. Ekspozycja prócz samego obrazu obejmuje sztafaż ustawiony przed nim i oświetlony tak, aby oglądający rozwinięte wokół i zamknięte w pierścień malowidło nie umieli odróżnić, gdzie kończą się ustawione na podłodze przed obrazem obiekty, a gdzie zaczyna się sam obraz. Panorama Racławicka. Do dziś panoramę racławicką obejrzało już ponad 12 milionów widzów. Jest tu też mała rotunda. To specjalnie dobudowane pomieszczenie, które mieści prezentację ukazującą historyczne aspekty bitwy pod Racławicami. Nieopodal budynku panoramy racławickiej, idąc na wschód, znajduje się okazały budynek Muzeum Narodowego we Wrocławiu. W Muzeum Narodowym możecie znaleźć piękne dzieła sztuki. Zbiory liczą obecnie ponad 200 000 obiektów, reprezentujących wszystkie dziedziny sztuki. Na wschód od Starego Miasta znajdziecie multimedialną opowieść o wodzie – Hydropolis. W Hydropolis zobaczycie 40-metrową drukarkę wodną. Hydropolis jest miejscem, w którym technologie multimedialne, interaktywne instalacje, wierne repliki i modele oraz bogate w informacje ekrany dotykowe służą ukazaniu wody z różnych perspektyw. Przechodzę! Udało się! Hydropolis zbudowano w historycznym budynku na czystą wodę z XIX wieku. Jest to jedyny obiekt tego typu w Polsce i jeden z nielicznych na świecie. No dobra, jesteśmy w środku. Umieszczone na orbicie Ziemi teleskopy Hubble'a i Spitzera znalazły wodę w wielu miejscach. W obłokach Oriona, gdzie rodzą się właśnie nowe gwiazdy, woda jest obecna w postaci pary wodnej i lodu. Tu jest wierna kopia pierwszego batyskafu, który dotarł do najgłębszego miejsca na świecie, w Rowie Mariańskim. To batyskaw Trieste, który w 1960 roku dotarł jako pierwszy pojazd załogowy do najgłębszego punktu na Ziemi, głębi Challengera, o głębokości 10 912 metrów. No dobra, ja teraz do niego wsiądę. You see, the bottom is flat, water clear. I can see a flat fish, a white flat fish, about 1 inch long, 6 inches wide. Some shrimps, the right shrimps. There's life down here. Over. USS Wongai to Walsh and the card confirmed. Time recorded at 13:06, 23 January 1960. Depth recorded at 35,797 feet. A to jest odcisk ręki człowieka, który w nim siedział. To Don Walsh, amerykański oceanograf oraz oficer marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Zobaczycie tu modele ryb głębinowych,
instalację złożoną z modelu rekina i 1500 tuńczyków w skali 1:1. Można się też tutaj przenieść do wirtualnej rzeczywistości. Jest tu nawet strefa relaksu ze ścianą z porostem imitującym las amazoński. A nawet najdokładniejsza na świecie kopia rzeźby Dawida wykonana w akrylu w skali 1:2. Poza tym makiety starożytnych wynalazków oraz makiety największych statków na świecie. Zaraz dotknę ognia. Hydropolis jest fascynujące, ale czas ruszać dalej. Znajdujemy się teraz na północ od Starego Miasta, na wyspie nazywanej Ostrowem Tumskim. To tutaj w X wieku na Ostrowie Tumskim rozpoczęła się historia Wrocławia. Był tu gród, który kiedyś czasem bywał stolicą Polski. To najstarsza zabytkowa część Wrocławia, a miejsce to było już od X wieku siedzibą pierwszych piastów. Archikatedra świętego Jana Chrzciciela to pierwsza w pełni gotycka świątynia na ziemiach polskich. Obecna to już czwarta katedra w tym miejscu. Pochodzi z okresu gotyku z XIII i XIV wieku. Poprzedzały ją jednak 3 inne kościoły znajdujące się w tym samym miejscu. Obecny kształt jest efektem barokowych uzupełnień oraz współczesnych restauracji po zniszczeniach wojennych. Ten niepozorny kościółek świętego Idziego jest najstarszym kościołem we Wrocławiu. Kościół istniał już na pewno przed 1241 rokiem. Jest więc najstarszym czynnym do dziś kościołem w mieście. Należy także do charakterystycznego dla średniowiecznego Wrocławia typu kościołów jednofilarowych. Obok kościoła zobaczycie bramę kluskową. Poszperajcie trochę, a dowiecie się o ciekawej legendzie o klusce śląskiej pewnego podwrocławskiego chłopa, która tu skamieniała. W Muzeum Archidiecezjalnym możecie znaleźć księgę henrykowską z XIII wieku, gdzie jest zapisane pierwsze zdanie w języku polskim. W zapiskach księgi z 1270 roku wśród zdań łacińskich znajdziemy, jak się uważa, najstarsze zapisane zdanie po polsku. Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj, czyli daj, niech ja pomielę, a ty odpoczywaj. Na Ostrowie Tumskim znajduje się największy na świecie pomnik Jana Nepomucena. Na Ostrowiu Tumskim znajdziecie bardzo fajną atrakcję – ogród botaniczny. Ogród botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego istnieje od roku 1811 na terenie częściowo Ostrowa Tumskiego, a częściowo na terenie odzyskanym po zburzonych na rozkaz Napoleona fortyfikacjach miejskich i po zasypanej północnej odnodze Odry.
Jest to drugi najstarszy ogród w Polsce, zaraz po ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tu jest tak ładnie. Obszar ogrodu obejmuje 7,4 hektara i znajduje się w nim około 7,5 tysiąca gatunków roślin szklarniowych i gruntowych. Licząc różne ich odmiany, liczba ta sięga aż 11,5 tysiąca. Znajdziecie tu skamieniałe pnie drzew sprzed prawie 300 milionów lat. Na terenie tego alpinarium zbudowano przekrój geologiczny wałbrzyskich złóż węgla kamiennego, przedzielonych osadami piaskowców i łupków. Tu też jest fragment skamieniałego pnia. W ogrodzie botanicznym nie mogło zabraknąć pomnika Karola Linneusza. Ten wybitny szwedzki przyrodnik i lekarz jest przecież uznawany za ojca współczesnej taksonomii. Jego prace zrewolucjonizowały sposób, w jaki nauka opisuje i klasyfikuje świat ożywiony. Jesteśmy w ogrodzie botanicznym, to oczywiście muszą być kaktusy. Ogród botaniczny we Wrocławiu jest naprawdę ciekawy, a nazwy niektórych roślin są jeszcze ciekawsze. I polecam ten ogród dla każdego, kto interesuje się botaniką, na przykład jak ja. Tymczasem wracamy na koniec dnia na Stary Rynek, ale po drodze Wrocław oczywiście leży nad Odrą, drugą co do wielkości rzeką w Polsce. I przechadzka wzdłuż jej brzegów to fajnie spędzony czas. W centrum Wrocławia możecie znaleźć wielką halę targową. Halę zbudowano w latach 1906-1908 i poza owocami, kwiatami i innymi towarami sam budynek stanowi cenny zabytek sztuki inżynierskiej. Po powrocie na Stary Rynek udało mi się natknąć na koncert organowy w jednym z kościołów. Wow! Pierwszy dzień zwiedzania postanowiłem zakończyć spojrzeniem na Stare Miasto z dwóch ciekawych punktów widokowych. Idziemy zobaczyć Wrocław z punktu widokowego na wieży kościoła. A dokładnie z wieży Bazyliki Świętej Elżbiety, tego samego, w którym wysłuchaliśmy przed chwilą koncertu organowego. Jest tu mnóstwo schodów. A dokładnie ponad 300 schodów. Idę i idę i nie ma końca. Idę, już myślałem, że jest koniec, a dalej schody. Taras widokowy znajduje się na wysokości około 75 metrów. Widok z wieży kościoła Świętej Elżbiety na Wrocław jest przepiękny.
No to teraz na dół. Wieże katedry świętej Marii Magdaleny są połączone mostkiem Pokutnic. Legenda głosi, że podobno można tam zobaczyć dusze kobiet, które zamiast wyjść za mąż, wolały się bawić. Aby wejść na mostek, będę musiał pokonać aż 247 schodów, a sam mostek znajduje się na wysokości 45 metrów. Znowu schody, już się nachodziłem. Druga legenda mówi, że jeśli kobieta spiskowała z diabłem i przeszła przez ten most, była winna i trzeba było ją zabić, a jeśli spadła, to nie była winna. Wieczorna panorama Wrocławia z mostku Pokutnic jest warta wysiłku. Jak już jesteście we Wrocławiu, trzeba zobaczyć najstarsze w Polsce zoo. Wrocławskie zoo istnieje od 1865 roku aż do dziś i nie jest tylko atrakcją turystyczną. Aktywnie uczestniczy w ratowaniu zagrożonych zwierząt poprzez Fundację DODO i wspiera ponad 30 projektów ochronnych na całym świecie. Na powierzchni jedynie 33 hektarów możecie zobaczyć ponad 1100 gatunków zwierząt. Można tu spędzić wiele dni i ciągle znaleźć coś nowego. Zoo jest domem dla ponad 10 500 zwierząt, nie wliczając bezkręgowców. To trzecie pod tym względem zoo na świecie. Słonia afrykańskiego i indyjskiego można bardzo łatwo odróżnić, dlatego że afrykański ma duże uszy, a indyjski ma małe, a to jest indyjski. Oczywiście, że możecie znaleźć tutaj słynne zwierzęta z sawanny. Jest tu największa w Polsce kolekcja flamingów. Są tu piranie i wiecie, że piranie nie są tylko mięsożerne, bo jedzą też rośliny. Idziemy oglądać motyle. Afrykanarium to jedna z większych atrakcji w zoo. Idziemy zobaczyć, co tam jest. Afrykarium to pierwsze w Polsce oceanarium i jedyny na świecie obiekt tego typu poświęcony wyłącznie faunie Afryki. W 21 basenach i akwariach o łącznej pojemności 15 milionów litrów wody żyje około 350 gatunków zwierząt. Widzieliście kiedyś manata?
Te wspaniałe zwierzęta można oglądać tak pod wodą, jak i z powierzchni w strefie dżungla nad rzeką Kongo. W zbiorniku o pojemności 1 000 000 litrów wody powstał ekosystem rafy koralowej Morza Czerwonego, gdzie można podziwiać ponad 60 gatunków pięknych, kolorowych ryb. Jedną z atrakcji jest podwodny tunel, gdzie można prześliznąć się pod brzuchem rekina, płaszczki czy żółwia morskiego. W strefie wybrzeża szkieletów zobaczycie kotiki afrykańskie i pingwiny przylądkowe. Jest tu największe stado pingwinów w Polsce. Około 100 sztuk. Zoo we Wrocławiu jest jednym z najchętniej odwiedzanych zoo w Europie, a ja się nie dziwię, bo tu jest naprawdę fajnie. Zoo jest świetne, ale trzeba ruszać dalej. Tym bardziej, że dosłownie po drugiej stronie ulicy naprzeciwko zoo znajduje się ciekawa i olbrzymia budowla. Hala Stulecia jest symbolem Wrocławia. Jest jednym z najważniejszych dzieł architektury XX wieku. I właśnie dlatego wpisano ją na listę UNESCO. Hala Stulecia, dawniej nazywana halą ludową, to jedna z najważniejszych ikon Wrocławia, uznana za pionierskie dzieło światowego modernizmu. Została wzniesiona w latach 1911-1913 według projektu Maxa Berga dla upamiętnienia 100. rocznicy bitwy pod Lipskiem. Zwiedzanie zaczyna się od niewielkiej wystawy multimedialnej, pokazującej historię i inżynierię budowy tego obiektu. Hala Stulecia jest naprawdę ogromna, sami zobaczcie. Ma powierzchnię 14 000 m² i może pomieścić do 10 000 osób. Architekt zrezygnował z ozdób, stawiając na funkcjonalność i surowość betonu, co wyprzedzało epokę o dziesięciolecia. Wraz z halą Stulecia zbudowano teren wystawowy, gdzie znajdziecie pawilon 4 kopuł, fontanny, ogrody oraz pergolę, która ma ponad 700 kolumn. Po II wojnie światowej z okazji wystawy ziem odzyskanych wybudowano tą wielką iglicę, która ma 90 metrów wysokości i waży aż 44 tony. Jednym z piękniejszych miejsc tutaj jest ogród japoński. Zaraz wam go pokażę. Ogród zaprojektowano według wszelkich zasad ogrodów japońskich.
Ogród japoński opiera się na asymetrycznym naśladowaniu dzikiej przyrody, gdzie kamienie, woda i roślinność tworzą minimalistyczny, miniaturowy krajobraz służący kontemplacji. Najważniejszą zasadą jest ukrycie ingerencji człowieka, aby przestrzeń sprawiała wrażenie naturalnej, harmonijnej i zmieniającej się wraz z porami roku. Są tu piękne karpie koi. Ogród japoński, choć mały, to jest bardzo piękny. Ten ogród, założony w latach 1909-1912, nie jest japoński tylko z nazwy. Zaprojektował go japoński ogrodnik Mankichi Araya i stanowi unikatowy w Europie żywy fragment japońskiej kultury. Sami Japończycy nazwali ogród Hakkon, czyli ogród biało-czerwony. Ogród japoński leży na obrzeżach Parku Szczytnickiego. Park Szczytnicki ma ponad 100 hektarów powierzchni, więc jest jednym z największych parków Wrocławia. Kiedyś była tu wieś Szczytniki, więc dlatego tak się nazywa. W Parku Szczytnickim można znaleźć kilkusetletni kościół pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena. To bardzo stary kościół zbudowany około 1499 roku przez cieśli ze Starego Koźla. Tam też początkowo stał. W XVIII stuleciu został przeniesiony do Kędzierzyna, a stamtąd w roku 1913 do Wrocławia, gdzie służył jako część wystawy stulecia. Przy hali stulecia możecie znaleźć największą w Polsce fontannę multimedialną, a pokazy są za darmo. Popatrzcie, super to wygląda! Fontanna multimedialna najlepiej wygląda po zmroku. Fontanna powstała w 2009 roku i składa się z 182 dysz dynamicznych, 88 dysz, które spieniają wodę, a także 3 dysz ogniowych. W wodzie zatopiono 328 lamp podświetlających wodę. W centrum stawu umieszczono gejzer, który wyrzuca wodę na wysokość 40 metrów, czyli o 2 metry mniej niż wysokość hali stulecia. Pokazy odbywają się od kwietnia do października, w dzień oraz wieczorem. Ostatni kończy się o 22. Wow!
2 dni we Wrocławiu nie wystarczają, żeby dokładnie zwiedzić miasto. Ale ja Wam pokazałem te atrakcje, które moim zdaniem są najważniejsze i najfajniejsze. A na pożegnanie zjem wrocławskiego precla.